God damn it, wy naprawdę chcecie oglądać te kuchenne rewolucje, co? Patrzę na łapki w górę, patrzę na ilość komentarzy, jakie piszecie. Każdy film kuchennej rewolucji wyświetlenia robi niesamowite. A myślałem, że wy lubicie jeść do ciunka i loczki. A jak wy chcecie jeść, kiedy oglądamy to? Ludziom nie podajemy trucizny, my podajemy trucizny. Nie, proszę pani. No jak nie? Proszę pani, ja tu jestem po to, żeby mieć moje zdanie. Pani ma swoje zdanie, ja mam moje Nie, zdanie. no to ja wychodzę, bo w takim razie nie Pani potrzebuję. wychodzi, bo pani myśli, że my będziemy trujemy. My tutaj nikogo nie trujemy. Che cos'è questo? Funghi. Questo è una merda! Naprawdę nie wiem, jak wy chcecie jeść oglądając ten odcinek, ponieważ ja przyszedłem na czczo. Normalnie jak na pobieranie krwi rano, tylko że jest 16. Ciężko dzisiaj będzie, ale wasz ulubiony youtuber Narpudełciak te pudła kiedyś zniknął. To nie jest tak, że to jest wystrój permanentny, ale wiem, że to już miesiąc odkąd tutaj te pudła. W końcu pedełka znikną, bo rzeczy się zmieniają. Tak jak zawsze, wy, ciunka i loczki. Kochani, musicie wiedzieć, że ten puchar, który wręczył mi Naruciak, czyli ja sobie sam. Proszę Naruciak, ten puchar jest dla ciebie. O, dziękuję za puchar, Naruciak, bardzo miło z twojej strony. Spoko, Naruciak, naprawdę zasłużyłeś. No wiem, że zasłużyłem, ponieważ jest to puchar za przejście gry Only Up. Musicie wiedzieć, że na 9-godzinnym streamie udało mi się przejść grę tak piekielnie trudną i frustrującą, że naprawdę leciały łzy, krew i pot. Nie! Dlaczego? W trakcie robienia tego właśnie odcinka, który możecie obejrzeć. Bardzo serdecznie go polecam, bo się postaraliśmy, żeby był fajny i jestem naprawdę dumny z tego odcinka. Tak samo jak jestem dumny, że przyszedłem tą grę. To jest, kochani, autopromocja kanału Narszociak, gdzie możecie zobaczyć ten film. Możecie kliknąć gdzieś tutaj albo zajrzeć w opisie. Serdecznie zapraszam, a teraz... Czekaj. Tak bardzo stęskniłem się za kuchennymi rewolucjami, że teraz wystarczy 20 000 łapek w górę. Nie 30 tak jak ostatnio, ponieważ, no, przyznam szczerze, mam z jakieś 5 odcinków w zanadrzu. I każdy z tych odcinków jest gorszy w inny sposób od poprzedniego. Jest co nagrywać, więc chciałbym już niedługo wrzucić kolejne kuchenne rewolucje w ciągu tygodnia, więc proszę o łapkę w górę. 20 000 i będzie odcinek, halo. A teraz chodźcie, no. Tu leci intro, nie? Ale przed intrem jest minuta wprowadzenia, takiego zwiastunu, co będzie w odcinku i... Po tej minucie już nie jestem pisanym człowiekiem. Ale wy tego nie widzieliście, bo nie chcę wam aż tak spoilerować. Rzeszów. Wiekowa i pięknie położona stolica województwa podkarpackiego. Nieco dalej od rynku i ratusza, w dzielnicy mieszkaniowej zwanej Nowym Miastem, znaleźć można restaurację Ubares, co po włosku znaczy pochodzący z Bari. Prowadzi ją małżeństwo, Ania i jej włoski mąż, Piero. Odkąd jestem we Włoszech, zawsze miałam kontakt z kuchnią. Parę lat temu wpadła ta pasja jako pizzaiolo. Czyli zaczęłam robić kursy już takie specyficzne. Robiłam pizzę i robię teraz też. Dosłownie 4 salami na krzyż. To jest dosłownie jak pizza nie? Na pudełku, tyle salami, że ja pier... A potem otwierasz, tam są jakieś 2 na krzyż i masz takie... Czy to nie powinno być pizza z salami? Czemu tam nie ma w ogóle salami? Dobra, pizza diaboli, czy tam salami pikante, to powinno być po prostu nasrane jak w mięsnym jeżu z pamiętników wakacji. Po prostu multum salami, nieskończona ilość salami, przykrywająca serii i sos pomidorowy. Czy nie mówię źle? Nie mówię źle? Ekscelencyjną, czyli 48-72 godziny leżenia, drożdżowania. Robiłam 400 pizz na wieczór. Kurczę, jeżeli chodzi o to takie ciasto, to Gdynianka, taka pizzeria w Gdyni, kiedyś była jak ja byłem mały, nie wiem czy dalej istnieje, ale tam było tak, że oni przygotowywali jakąś określoną ilość ciasta i jak się kończyło to ciasto, a kończyło się z reguły w kilka godzin, bo ludzie uwielbiali tam jeść, to zamykali knajpę i takie, no to siemano i przeszli do domu, nie? Ludzie w Gdyni te 15 lat temu, żeby zjeść najlepszą pizzę, to nie jedli ją na obiad, tylko na śniadanie, bo potem już jej nie było. Wraz z doświadczeniem rósł i apetyt na coś więcej niż praca u innych. To było zawsze naszym marzeniem. Może nie w Polsce, bo mąż chciał gdzie indziej otworzyć, ale ja się uparłam na tym, żeby powrócić na własną ziemię, pokazać, co to jest kuchnia włoska, zdrowa, a zwłaszcza kuchnia pochodzenia, gdzie pochodzimy my,
Bari. Sempre mangiare la pizza, Gesù, e quindi non abbiamo mai trovato la pizza originale, quindi ho detto perché no. Kurczę, z pizzą jest troszeczkę jak z kontentem z Ameryczki, którą potem robią Polacy, nie? Niby robią podobne odcinki, mają podobne pomysły i bardzo podobne miniaturki. Bardzo podobne. No ale to już nie jest to oryginalne, nie? To już tak czuć, że to jednak nie oryginalna pizza. Chociaż jeżeli mnie pytacie, to ja nie lubię oryginalnej pizzy włoskiej. Wolę, nie wiem, każdą inną. Przewidzieliśmy z mężem tą pizzę taką grubą, z tym kurczakiem, kebabem. Boże, co chcesz, to masz na tym. Nigdy nie jadłem pizzy z kebabem. Brzmi to jak dobry pomysł na wieczór dzisiaj. No i mąż mówi, jednak ja jestem Włochem. I czuję się w jakimś sensie obrażony, bo to nie jest pizza. O obrażony! Jestem obrażony! Zobaczymy, jak się będzie czuł twój mąż zaraz, jak tu Magda Gessler wpierdzi się na salony i powie, że co to jest? Co to za naleśnik zamiast pizzy? Co to jest? Czy ty robiłeś pizzę dla włoskich psów na ulicy? Przecież tego nikt nie zje. A pizzerman z Włoch, który robi pizzę dla psów włoskich. Tak, proszę państwa, to jest Rzeszów. Nikt by w to nie uwierzył. Osiedle w Rzeszowie. Nie wiem, jak trzeba być głodnym, żeby tu trafić. Tym bardziej, że wszystko myli. Ja mam wrażenie, że jestem przed chińską knajpą, a to jest chyba pizzeria. Rzeczywiście, się zgadzam się. Jedzie rower z daleka, na Magdę nikt nie czeka, więc jedzie ze samochodem i zdejmuje okulary sobie. Potem zakłada fartuch i wrzuca trawę. Potem zje sobie zupę i kompota wypije też. Potem rzuci talerzem i rozbije okno maczugą też. Rzuca Magda makaronem, nisko musi, bo się udusi. Do pieca nasra sobie tu, kurczaka sadzi sobie w lój. Przytuli na koniec cię i możesz wysłać do niej SMS, kurwa. I oni tańczą też tam sobie. Leciałem na spontanie, okej? Nie czepiaj się! Rymowankę sobie chciałem zrobić, no. Tutaj piszecie w komentarzach, że ładnie mówię w tle, jak idzie intro, a ja to robię na poczekaniu, kurwa. Muszę żeby się przygotowywać jakoś, robić sobie na scenariuszu, coś pisać, no. Czy musimy na początku mieć scenariusz? To by może podniosło poziom ciągajleczki. Dobry wieczór. No nie wiem, czy dobry w takim wnętrzu. A co to jest za miasto? To jest Bari, region Puglia. Chcielibyście być w Bari, a jesteście w Rzeszowie. To nie pachnie dobrą pizzą i to jest mój problem. To trzeba ocenić, tak? Znaczy dzisiaj nie wydałeś ani jednej pizzy? Wydałem Ile? jedną, bo ja bym na dowóz pojechałem. Brawo, brawo, brawo. Ale to ja moim zdaniem nie jest Dwa razy. ten wynik. Nie ciśnij tak, bo to dobrze, że jedną pizzę przynajmniej zrobili dla cioci, wujka, bratanka. Z tego, że jest Ale niedobra. dlatego, że jest deszcz. Wynika z dużo nieznajomości tutaj może pizzy oryginalnej włoskiej, dlatego że dużo klientów przychodzi i mówi. Są durni, się nie znają nowej pizzy, już wszystko wiem. To wszystko wina tych beznadziejnych ludzi, którzy wolą jeść pizzę z kebabem. Niech pan mi powie. Tak. Dlaczego pan tu pracuje? Właścicielem jest moja siostra, mój szwagier. rozumiem, rodzinne. Tak, oczywiście tak. Mój szwagier jest Włochem. A czemu aż potrzebuje mojej pomocy, jak jest Włochem? Wyszli z ideą wprowadzenia typowo regionalnej kuchni włoskiej. No i to odbija się takim dość murem. Polecam na przykład spróbowania panzerotti. Panzerotti, co to jest Panzerfaust? Będzie do mnie strzelała ta pizza z bazuki? Może pan mi tłumaczy, co to jest? Panzerotti to jest to samo co ciasto na pizzę. W środku jest zamknięty sos i ser mozzarella pieczone w piecu. Ja też mam tego Panzerotti. z mięsem. I bakłażana faszerowanego i pulpeciki babunik. Która pizza? Ja polecam capricciose. Ale jakie drogie pizze w ogóle, wy to widzicie? Chociaż nie tak drogie jak Pizza Hut. Nie ma nic droższego niż Pizza Hut. Okazuje się, że Pizza Hut to jest pizza premium. Przynajmniej tak próbują nam mówić, jeżeli chodzi o ceny. No to capricciose, pan poleca. Prendi un pezzo della nonna e la melanzana, sì. Co to jest? Czy to są jaja obcych? Jakim statkiem kosmicznym to przyjechało? Co to za pimpek jest? Co to za pimpek mięsny? Tak śpiewnie nazywane dania wręcz nie mają prawa smakować źle. Czyżby mieszkańcy Rzeszowa nie poznali się na skarbie, który mają na wyciągnięcie dłoni? Poi ci sarà anche una capricciosa. No facciamo. A oto panzerotto. Mniejszy kuzyn popularnego w Polsce calzone. Ona rzuca czary tą prawą ręką po prostu. Prawdziwa mistrzyni robi go lewą ręką i tylko na koniec prosi o pomoc. Niestety, kilka dni przed rewolucją Ania poważnie się skaleczyła. To mamy od razu przyprawę. Żadnych ziół nie używacie? Nie, w ogóle. Jakiego typu mięso jest w środku? Wołowo, bodajże wieprzowe.
No niezła zupa w środku. Wołowo bodajże wieprzowa? Zupełnie niedoprawione. Nie ma soli, nie ma ziół, nie ma nic. Mogę zobaczyć to mięso w paczce albo jak ono wygląda? Przynieść, tak? Tak. Już podaję. Te mięso mielone, co się nawali. Teraz ona chce to zobaczyć. Mamy tutaj Mięso już jest przełożone. Jest zakupowane, gotowo zmielone. Kurde, to jest mózg twojego starego. Kto kupuje takie? Szefowie jeżdżą na zakupy i zakupują. A nie ma autora mięsa? Pokaż mi świnkę. Mięso jest podejrzane. Mielone 10 razy, żeby nie było widać, z czego jest tak naprawdę. Non sbagliamo sulla polpetta, se no casca l'asino. Ci è pronto? Ho chiesto con una mano, quella sono piccate. Ma arrivo. A posto. Jaki pimpek to jest, no mówię jajo obcych, nie? Basta. Papelciki. W kuchni jest dzisiaj ktoś jeszcze. Cristiano, odkąd tu jesteśmy, poznaliśmy go. Od kiedy zobaczył, że ja się skaleczyłam, mówi, tymi dniami pomogę wam. Dopóki nie zrehabilitujesz twojej ręki, dam wam rękę i nie chcę pieniędzy jako przyjaźń. No nie wiem, czy to jest taki dobry deal, nie? Znaczy może dać, dobra, pracuje z Afriko, ale jak ktoś pracuje z Afriko, to nie może od niego wymagać, a w kuchni raczej trzeba wymagać, bo ktoś musi być szefem, więc generalnie to brzmi jak katastrofa. Poza tym, jak ty mówisz, kobieto, rozumiem, że mieszkałaś we Włoszech, masz męża z Włoszech i będziesz teraz tak mówiła cały czas. Cristiano profesjonalistą może nie jest, ale za to serce ma złote. Pulpeciki babuni. Tego samego mięsa? Tak. Jest to jakaś masa, jak parówkowa. Nie wiem, dlaczego mi to aż tak obrzydza, bo to nie wygląda to jakoś super tragicznie, ale jakoś nie wiem. Ja mam w ogóle taki problem z pulpetami. Jak widzę pulpet, to nadaję. Czemu to jest takie kula mocy? Wygląda strasznie. 16 zł to kosztuje. Na pulpet samego chleba jest to bardzo dużo. Zależy, kiedy to było nagrywane. Ja nie wiem, bo my nie robimy researchu, my oglądamy. Ten program nie byłby śmieszny, gdybyśmy byli zbyt profesjonalni, okej? Okej. I mówię liczbie nogi, bo chodzi mi oczywiście jeszcze o tutaj moich asystentów, którzy oczywiście stoją za mną. Non mettere assai pomodoro. Bakłażan. Z tym samym farszem co to? Tak. Sery są. Jakie sery? Z góry jest znany bodajże żółty ser. Ale jakie żółte? Zwykły chyba żółty. Surowe mięso. Nie wiadomo jakiego pochodzenia. To wygląda strasznie. A bakłażan niedopieczony, niedoprawiony. Jezu, ten bakłażan wygląda jak skóra spięty twojej babci po prostu. Człowieku. Nie ma soli, nie ma oregano, nie ma przypraw. Jak można schrzanić dobre włoskie jedzenie? Zamienić się w koszmar. Czy ktoś to je? Nieraz kupowali. Nieraz? To znaczy w tego dnia Wzruszająca historia. Armagedon. Wszystko jest. Totalna jest tutaj. Krytyka totalna jest. Ona ma mikroporty, typie. Ona ma mikroporty. Mikroport działa tak, że jak to jest obok mordy, to słychać wszystko, bo taki jest cel mikroporta. Ja mam problem, bo bym ogólnie miał lepszy jakość wideo, ale ja się za dużo skaczę, jak nagrywam i co chwilę spada z gaci mikroport, więc muszę używać mikrofonu zewnętrznego. Dlatego czasami jest takie echo, jest gorsza jakość, bo ja po prostu skaczę i biegam tutaj po prostu jak małpa, odkąd wstałem od tego biurka. No, tak działa moje supermoce. Takie mam. Cena wyrzucenia. Tranne se non vuoi tagliare prosciutto, però lo vuoi che fa lui? Sì. Ha detto che tutta la roba nostra è da scittare proprio nella monnezza. Non era fast food, insomma. A me, infatti. Speriamo di non sbagliare adesso, pigliato. No, sbaglio. Dlaczego oni myślą, że jak dają po włosku, to nikt nie jest w stanie znaleźć tłumacza i tego przetłumaczyć. To wcale nie jest tak, że AI jest w stanie to przetłumaczyć w jakąś minutę teraz, a wtedy po prostu wystarczyło zatrudnić tłumacza za 200. Oni wielcy kminiacze będą tutaj obgadywać po tym samym języku, tak samo jak tamci ludzie ze Chin, nie? Oni robili to samo, sobie gadali po chińsku, obgadywali wszystko co się dzieje i mieli takie, ale my jesteśmy
Nie rozumieją teraz. Nie rozumieją. Wszystko mi jedno, nic mnie to nie obchodzi. Takie jest tłumaczenie ziomeczka, nie? Zaprosili Magdę Gessler, żeby im znalazła problem w ich restauracji, a oni po prostu ego top i takie, o co chodzi? Przecież wszystko jest w porządku, jedną pizzę dzisiaj wydaliśmy, przecież dobrze idzie. Jest dopiero 19, jeszcze cały dzień przed nami. Wystarczyło tylko trochę krytyki, by Ania straciła rewolucyjny zapał. Czajcie w ogóle jaki to jest mental? Przyjeżdżacie z jednego kraju i macie takie, co to za gówno robicie? Widzicie jak chleb, który dobrze idzie z pizzą? Co to za gówno? Czemu wy to jecie? Ja zrobię lepszą. I robisz swoją pizzę, nikt jej nie chce i masz taką obrazę kulturową, nie? Ale to jak inni próbują za granicę pierogi i powiedzą nie daj Boże, że jest niedobre, to zawsze lubię czytać komentarze Polaków. Co tu powiedziałeś? I akurat całkowicie rozumiem, nie ma nic lepszego niż pierogi akurat. Dlaczego ona taka jest? Wychodzi jak z opalanego pieca. Tak specjalnie robił. Przynajmniej tak szefowie mi po prostu powiedzieli. Szynka jest jakaś zmielona z 20 gatunków uszu różnych zwierząt. Karczochy są z najgorszej puszki możliwej. A jeśli mogę zapytać o ciasto? Pyszne. No ale co po cieście, kiedy go przykryliście takim chłamem? Chcę zobaczyć pieczarki, karczochy, skład tej szynki, wszystko. Ale jakie w ogóle takie, no, jak wylizał ten plusik. O ciasto, k***a, całą pizzę. Ale proszę pani, przynajmniej jedna dobra informacja na temat tej pizzy. Ciasto. O, czyli dobra, nie? Bo ciasto jest najważniejsze. Polepszacze smaków, antyoksydanty, konserwanty. No to gratuluję, będziecie wszyscy świecić. I to bynajmniej nie przykładem. Grozę budzą także puszki. Oliwka, karczochy, pieczarki. Ten, kto się do nich zbliża, powinien dostać premię za pracę w niebezpiecznych warunkach. Twoje komentarze to jest miód na moje uszy. Dlaczego ciebie zawsze nie ma, nie? Go potem wywalili w ogóle z tego, a ty takie fajne komentarze zawsze dajesz. Może pan otworzyć buzię? Czemu nie? Co to przypomina? No, już smak pieczarek nie jest czuć. Tak jakby człowiek ścierkę włożył do konserwy. Gąbka. Gdzie takie puszki sprzedają? U nas we Włoszech, zwłaszcza w Bari, ja mówię o Bari, w kuchni jest rzadko kiedy, jeśli ktoś używa pieczarki świeże. Zazwyczaj używamy te w zalewie, dlatego że są higieniczne, bo są już umyte. Trzeba nawet umieć wyczyścić tego pieczarkę. Wiesz co? Co ty pierdolisz? Tak się składa, że akurat dosłownie tydzień temu kroiłem pieczarki i je myłem. Co ty pierdolisz? To jest tak głupie to, co powiedziałaś, że nawet nie wiem, czy jest sens to tłumaczyć, jak się myje pieczarki i się je kroi. Więc przestań pierdolić. Masakra jakaś. Długo jest ta puszka otwarta? Rozumiem, że otwieracza brak. Popsuj się. No ciekawe, jakie ma ta fakt. Buongiorno. Buongiorno. Pan jest Polką. Che cosa è questo? Będzie miniaturka, patrz na to. Pieczarki w zalewie. Fungi. Kur... to nie są grzyby, to są pieczarki, k***a! W szkole nie słuchałeś! Bardzo dobrze go oblała. Pierwszy raz uważam, że zasłużył, k***a. Pieczarki to nie są grzyby. Questa è una merda! No mi dispiace. Nie wiem, jaka tu jest kultura, jaka panuje, z kim pani Magda Gessler współpracowała, gdzie w jak restauracjach była. My nie jesteśmy nauczeni na takie gesty. Ona nie wie, jaka jest kultura w Polsce. Ona nie rozumie, bo we Włoszech to jest dopiero kultura. Typowy Polak z zagranicy. Typowy. Ostatnio też byłem na trasie i do mnie podjeżdżają Polacy, którzy mieszkają już w Anglii od 15 lat. To oni, wiecie, też są Polakami, ale mówią, no wy Polacy! Czekaj. Też jesteś Polakiem. No tak, ale ja mówię o tych Polakach. Ja mówię, czekaj, k***a. Czyli rozumiem, że ty jesteś Anglikiem, tak? Nie, no nie jestem Anglikiem. I co, Polakiem też jesteś? Czym ty jesteś? Ślimakiem? Niedźwiedziem? Kuropatwą? Dobra, ja już muszę jechać. I gdzie jedziesz, Polaku, nie Angliku? Lei pensava forse che tu eri mio marito, capito? Non dovevi essere tu colpito, ma dovevamo essere colpiti noi, capito?
Oto co znaczy znaleźć się w niewłaściwym czasie i miejscu i paść ofiarą pomyłki. Tak, to jest jak za chwilę pracujesz, że trzeba oberwiesz po prostu. Nie ma sensu pracować za darmo, nie ma sensu. Spodziewaliśmy się takiej reakcji. Jesteśmy obrażeni. Dobra, Ania, spoko, fajnie. Coś tak czułem, że się obrazicie, coś tak czułem. Jesteśmy obrażeni. Jak tak można? Strasznie to było. Mieczem wojujesz, od miecza giniesz. Tą mieczem była pieczarka. Biedna pieczarka, bo ona jest pyszna, ale nie w tym wydaniu. Pieczarka to szlachetna pieczarka z rodziny pieczarek pieczarkowych. Szef jest obrażony. Wszystkim rzuca teraz, w tym momencie. Wcześniej, jak tam byłam, to strasznie wkurzony, jednym słowem. Kasia mediator od początku. Kasia i Kel to mediatorzy po prostu. Amo, vuoi fare confronto? Prima deve chiedere scusa, capito? Niech przeprosi. Oho, oho. Se una persona corretta e leale, educata, dovrebbe Mąż chiedere mówi, scusa. mąż mówi, come że to jest minimo. osoba na poziomie, z Sei jakąś corretta, kulturą sei i culturale, se no, non fa niente. powinna przeprosić. Jeśli nie, nas nie interesuje w ogóle, nawet słuchaj tego, co ona ma do powiedzenia. Magda już tam dawno sobie warcamy grać i tam... Muszę przeprosić. Jak ona nie przeprosi, to nie ma, nie? Nie robimy jej kontentu. Jeszcze nie widziała lodówki nawet, jaki tam mamy syf, nie? Ale jej tam nie dopuszczę, póki nie przeprosi. Dla mnie wczorajszy dzień skończył się niefajnie. Po prostu się ciężko pochorowałam. Jedzenie po prostu mi zaszkodziło. I tu powinna wlecieć reklama stopera. Weź jedną tabletkę, a następnego dnia możesz już mieć zakręcone zawory. Dzisiaj mam nową propozycję nowych produktów. Przynajmniej kuchnia będzie jadalna. Zdrowa. Dzień dobry Państwu. Witam Panią. Jestem Piero. Come vai? Tutto bene? Tutto bene, parla Tutto italiano? bene? Sì, io parlo italiano, ma ho nonna italiana di Firenze. Oltre merda sa dire anche altre cose? Sì? Capisce? Sì, tutto. Perfetto. Allora mo parliamo un po' in italiano così. Już będą się wyzywać nawet po włosku. Dobrze, fajnie, że sobie gadacie. My posłuchamy. No, macie napisy, czytajcie napisy, kochani, no. Widzowie, czytamy napisy. Boję się, że multijęzycznie nasz AI, który robi napisy, nie wytrzymie. Nie wytrzymi. Capiamo un po' di cose. Z językiem nie powinno być problemu. A zresztą To skaleczenie skąd? Od puszki, od pomidorów nie zauważyłam, że była otwarta, odwróciłam się przecięłam. Wczoraj wziąłam 2 puszki, otwarte brutalnie, niehigienicznie. Skąd taka brutalność wobec puszki? Dobrze, wie Pani co, jeśli mówimy o brutalności, Pani gest też nie był z jednych z najpiękniejszych gestów. Rzadko mam taką reakcję. Rzadko. Madzia, no, że rzadko od razu. Powiedziałbym, że no co jakiś czas tak masz, a dla potrzeby miniaturki, bym powiedział, no. Ale jak zobaczyłam tak otwartą puszkę, jedną, drugą, przepraszam, że to był was przyjaciel, a nie pan, bo to panu się należało. Przepraszam, że nie oblałem pana. I pani. Wy mi pokazujecie, że macie głęboko gdzieś jakiekolwiek zasady BHP. I do tego używacie najgorszych produktów, jakie są dostępne na rynku. Absolutnie nie. Fatalna jakość mięsa. Ja stąd wyjechałam i się tak pochorowałam. Jak można liczyć na to, że my Polacy, którzy naprawdę zaczynamy rozumieć jedzenie i jego jakość, Ale uważam, że tutaj w ogóle bardzo w punkt, Magda, że to kiedy to nagrywałem, to jest mniej więcej 2013-2014 rok, jak patrzyłem na datę ważności produktu. Gadałem od 2016 roku zrobiliśmy ogromny progres w tym, jaka różnorodna jest kuchnia w naszym kraju i jak naprawdę mamy potężnych graczy, którzy zrobili mosiężne franczyzy na cały kraj w danych gatunkach kuchni. Jest gdzie zjeść i jest to zjeść. Wydaje mi się, że taki bardzo zauważalny mamy progres w tajskim jedzeniu, chińskim oraz indyjskim, to na pewno. Ale również i przede wszystkim ten, który ja najbardziej doceniam, czyli w meksykańskiej kuchni, której kiedyś nie było w ogóle. A teraz, kurde, takie możesz quesadilla, burrito, pierdolność, tacosy, nachosy. będziemy jedli najgorsze karczochy z puszki, najgorsze pieczarki z puszki, najgorsze istniejące mięso. To mięso niestety jest trucizną. Dlaczego się pani godzi podawać to ludziom? Ludziom nie podajemy trucizny, my podajemy Truciznę. Nie, proszę Pani. No jak nie? Proszę pani, ja tu jestem po to, żeby mieć moje pytanie.
Pani ma swoje zdanie, ja mam moje Nie, zdanie. no to ja wychodzę, bo w takim razie nie Pani potrzebuję. wychodzi, bo pani myśli, że my będziemy trujemy. My tutaj nikogo nie trujemy. I się spotkali, prawie Włosi, nie? Oni są wszyscy prawie Włoscy, oprócz tego typa, który tam akurat siedzi cicho. Na pewno, jeśli pani chce, może pani A nawet dlaczego zadzwonić pani po sanepid. kłamie? Ja nie kłamię, bo w życiu Kłamie. jedną rzeczą, jaką nie robię, to nie kłamię. Kłamie. To jest pani stan. Mieliście gadać po włosku. To by było bardziej memiczne. Pani siada na dupie i słucha. Ja na dupie nie usiądę, bo pani jest nikim, że Na nie będziemy dupie. siadała na dupie. Sobie pani sama siedzi, jak sobie pani sama do siebie mówi. Che ha detto? On nie nadąża, kurwa. Dlatego się nie obraził. To jest dobre, nie? Bo tak naprawdę on nie rozumie, więc nie miał się nawet na co wkurzyć, nie? Che stiamo avvelenando delle persone, ma ti rendi conto? Ma che sei pazza, Che io Davide. sono pazzo, che sono falsa. Oh! Czy oni tak specjalnie gadają? Oni tak gadają cały czas, o co chodzi? Ja myślałem, że to jest jakiś stereotyp, mema, oni tak cały czas. Permette. Ma come se permette questo? Tutta z programami. Basta, ho voluto tornare in tempo. Basta. Basta, 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 basta. Basta. Dobrze. Oni nie potrafią jeść pizzy. Oni nie potrafią jeść pizzy. Oni nie potrafią jeść pizzy. To był wybuch, bo to jeszcze miałam tą reakcję wczorajszą. To miałam całą noc w sobie, cały dzień. No jak przyszła pani Magda Gessler, powiedziała, że się później w nocy źle poczuła i to wszystko, tak wszystko w człowieku we mnie wybuchło. Sranie miała! Sranie miała! Merda! Merda! To jest mięso, które używają państwo. Tak, Co jest w tym mięsie? mięso wieprzowe. 5 zł za pół kilo. To znaczy, że 100 gram kosztuje złotówkę. 33%. Jest mięso wołowe 20%. Tak, a potem 50% to co to jest? Białko rzepakowe, ekstrakt drożdżowy, stabilizatory, octan sodu, cytrion sodu. Ja dopiero co byłem u świnków. Dopiero co świnki karmiłem na wsi. Ja wiem mniej więcej jakie są ceny. I o Boże, weźcie, niech to obrzydza. Po co ja mam tą wiedzę, kurwa? Kosztuje 5 zł. Ile kosztuje kilogram wieprzowiny? 14 zł. Tak. Prawdziwa wieprzowina by kosztowała 7. To o te 2 zł warto tracić zdrowie, dobre imię. Ma pani rację, że może tą rzecz żeśmy... To nie tylko tą rzecz. Jeżeli nie zaczniecie myśleć o tym, co to znaczy ten biznes i kiedy się w nim wygrywa, wy po prostu pójdziecie na dno. To nawet nie z oszczędności, ale czasami z praktyczności. Szybko, szybko, szybko. Pieczarki z puszki ile kosztowały? To było 5 kilo, prawda? 30-40 zł. 10 kg tych pieczarek kosztuje 40 zł. Są świeże, pyszne, pachnące. L'olio era buono? Molto buono. La massa della pizza è perfetta. Grazie. Non penso però che è così tragica la situazione, anche perché ha detto che l'impasto è buono, quindi la farina è buona. Ciasto jest dobre, mąka jest dobra. Stary, czy już powiedziałeś, że ciasto jest dobre, po co mówisz jeszcze o mące? L'olio è buono. A ja sobie dałam trud, żeby pojechać do sklepu, żeby kupić takie produkty, z których chcę, żebyście w tej chwili mi zrobili to samo. Nie wiem, tak jakbym miał robić naleśniki. Wziął dobrą mąkę, ale wrzucił jakieś mleko beznadziejne, jakieś beznadziejne wszystko, jakieś jajka takie. I potem mówi, jak to nie jest dobry, przecież dobra mąka. Idziemy do kuchni. A to co to jest takiego? Parówka. Nie rzucaj proszę, ała nie w oczy. Spuszczamy? Nie będziemy dawać pizzy z parówką. Ale u nas robią. Niech pani przeczyta. Jak można jeść pizzę z parówką? Frankfurterki można używać. Tego salami też nie będziemy używać. Znowu jest otwarta kartochy. Pani to dalej zostawiła w lodówce. Mo prendi carciofi e butto. Sì, ce la facciamo. Masakra. Pracować na świeżych produktach, zdrowych, kontrolować skąd pochodzą. To doszło. No pieczarki są surowe. Przeskrycie Żeby surowe. czuć smak, bardziej naturalny. Ale pieczarka Bo wy macie takie ego top na zasadzie, ja umiem gotować, ja zajebiście gotuję, nieważne co mi dacie. Pomyję, które miały być dla świń, mogę użyć i będzie dobra pizza będzie. smażona ma dużo więcej smaku niż surowa. Znowu nie ma soli. U nas tak się robi. Uparta pani jest. Przecież pani wie,
że Polacy lubią rzeczy doprawione, prawda? Ja chciałam wprowadzić kuchnię naszą typową, z Bari. Po prostu was trzeba nauczyć smaku, który by tu działał. Musimy coś z tym zrobić. Ja zapraszam do knajpy sycylijskiej. Bo co? Nie. Andiamo al ristorante polacco. My nie chcemy do Polski, my chcemy pokazać, jaką kuchnię włoską akceptują Polacy. Czyżby strach przed konkurencją? Dobrze, wymyślcie mi jutro to, co umiecie najlepiej. Nie jest tak, że we Włoszech największy proficik jest z tych pomidorów, że one są takie zajebiste, bo ja pamiętam, że jak chodziłem po knajpach we Włoszech, to najbardziej proficik był w tych sosach, które tam były. One były zajebiste. Jak znaleźć tam taki zajebisty sos pomidorowy, tego dente makaroną do ciasta z pizzy, jakie to było dobre. Ale mało sera tam mają, to był brak profitu. Ja lubię jak jest ser. Jedyny powód, dla którego nie byłem weganinem, to fakt, że musiałbym pozbyć się sera. Jak można żyć bez sera? Plus wasz pomysł na to, że jesteśmy w Polsce. Wszystkie moje przekonania poszły zakopane w dół. Non vorrei stravolgere la mia cucina. To po co ją zapraszałeś, typie? Piero i Ania, przejrzyj swoją tradycyjną, ortodoksyjną kuchnię z Bari, dokładnie taką, jaką się tam je. Zapominając, że są w Rzeszowie, na osiedlu i że my, Polacy, mamy swoje preferencje, które należy szanować. +1 byczku, +1. Ja lubię jak jest pieróg w pizzy i schabowy w cieście już zamontowany. Zamiast sosu pomidorowego to sos pieczeniowy i bardzo dużo cebuli. Taką pizzę lubią Polacy. Albo pizza z kebabem. Jedno albo drugie. W Rzeszowie restauracji włoskich jest parę. Ja właścicieli restauracji z Bari, Piera i Anię zaprosiłam do restauracji sycylijskiej. Zobaczymy, jak na nią zareagują. Nieco entuzjazmu z ich strony z pewnością by się przydało. Inaczej o sukces może być trudno. Bardzo mi miło. A czy wam też jest miło? Oczywiście. To się bardzo cieszę. To jest restauracja sycylijska, więc była nie jest daleko od waszego Bari, nie? Nie dalej. Wydaje się, że też kuchnie są podobne. Poszli do innej knajpy i będzie... No, tu mają lepsze jedzenie niż u was. Podobne tak, ale... Prawie, że identyczne. Wy macie kaponatę i oni też mają kaponatę na Sycylii. Oni mają takie k***a. Ona się zna na Włoszech. Nie możemy jej ciskać kitu, które by nikt nie zweryfikował, bo są Polaczkami bez internetu jeszcze, bo wiadomo, są 20 lat za nami. No to pieczona pancetta. Może spróbujecie wy też. Nie, dziękuję. Masz spróbować, żebyś wiedziała, dlaczego jest tu dobrze, a tam jest za sucho. Okej, proszę. Mogę? Nie smakuje pizza? Jeśli ja w Bari zrobię taką pizzę, tą pizzą, to bym dostała w twarz. Znaczy, Ale że nie dlaczego? jest dopieczona. Impasto, all'imitazione. Ciasto jest podstawą wszystkiego. Nie. Tak? Ciasto jest Jest w ważne. symbiozie z tym, co jest na wierzchu pizzy. A dla ciebie jak? Ale by się zwaliła jej narracja, gdyby się okazało, że ta knajpa też potrzebuje kuchennej rewolucji, co nie? Sos dobry, bardziej przyprawiony. Więcej tego sosu jest, to jest prawda. Więcej innych składników. Było za mało składników, tak? Osoby, które do nas przychodziły zazwyczaj. Narzekały na to. Tak. Ja się zawsze trzymam standardów, które ja się nauczyłam, które były mi wbijane w głowę. Kurde, ale mam ochotę na pizzę, ale tak nie powinienem mieć pizzy, no. Nie powinienem mieć pizzy, ale muszę zjeść pizzę. Że to jest pizza włoska i tak się robi. Trzeba gdzieś iść na kompromis. Oto słowo klucz. Kompromis. Laura, tak było, no? Il pesce può andare. E le cozze sono sporche. Non sono italiane queste. Ja wariuję. Brudne i nie są włoskie. To jest z wody, jak to ma być brudne? Małże, u nas bar jest podstawą jedzenia. Masakra, no masakra. Jak można wymagać, żeby oni mieli kotce z Bari? Sui prodotti di mare, Si. forse più di Bari, non ce ne sono per nessuno. E quindi noi siamo esperti nel settore. Na questo è Rzeszów. No i siemano, zamknięta morda. Tu wieczorem nie można się dostać. Są ludzie. Czy to jest jakiś grzech robić taką kuchnię? Ta kuchnia jest sycylijska. To jest przykład tego, że ludzie, którzy to prowadzą, rozumieją i jedną, i drugą stronę. A ty się
Zaparkowałaś w Bari. To może powinnam powrócić. W Bari nie robimy rewolucji, tylko tu. She spits. Ona wypluwa fakty. Magda dzisiaj jest nieomylna. No, tak jak normalnie się lubię do niej przyczepić, bo to jednak autorytet. Lubimy w Polsce obwalać autorytety. No to tutaj ona tak wchodzi w punkcik dzisiaj. No dzisiaj trzeba przyznać, Magda Gessler jest w formie, jest okej. I tylko, no mały fuck-upik z tym, że ich kumpla oblała pieczarkami. No ale można przyznać szczerze, że no zasłużył, ponieważ nazwał pieczarki grzybami. A jak dobrze wiemy, pieczarki nie są grzybami, pieczarki to pieczarki. Uważaj sobie, bo dla ciebie Magda Gessler zaraz coś wyleje, jak będziesz mówić, że to grzyby. I to raczej możemy się zgodzić, że jeżeli w knajpie ktoś ci wmawia, że jest, nie wiem, makaron z grzybami, a to są pieczarki, to możecie wziąć miskę z jedzeniem i prosto im na twarz, tak jak Magda Gessler, autorytet kuchni kulinarskiej w Polsce. Ten wyjazd do restauracji mnie niczego nie nauczył. Zajebiście. Ego top, zero progresu, siemano, zero profitu. Ale jeszcze na tym etapie nie wiem, czy się uda, czy nie uda, bo w sumie może się wszystko jeszcze wydarzyć, co nie? Jeszcze tak nie do końca wiemy. Zrobiłam czegoś, czego nie chciałam zrobić. Na szczęście koniec tych mąk. Magda prosiła o coś dobrze doprawionego. To już trzecia szansa Ani, by wreszcie zabłysnąć. Proszę bardzo, bakłażan marynowany. Smakuje pani? Widziała pani, ile pani ma octu w tym? To się marynuje w taki sposób. Ja zrobiłam tak, jak ja jestem nauczona. Chodzi o to, żeby Polak przyszedł i to zjadł. Parmigiano barissimo. Bardzo, bardzo dobra. Niech będzie pochwalony. Siadaj. Ja Jeszcze jakiś sekundarzysta walnął efekt. Marek, się uspokój, siadaj na dupę. Ona ma taką odkleję, tam jest takie ego, że tutaj będzie ciężko, nie? proponuję prostą rzecz. To będzie oczywiście zmiana kompletnie wizerunku, bo to wygląda jak klocki Lego dla dużych dzieci. My z tego zrobimy włoską restaurację. Tu będzie kremowo, będzie pejzaż z Bari, z sufitu będą wisieć muszelki, będą reflektory zasłonięte. Ona ładnie mówi, a ta cały czas zabiję ją we śnie. Zabiję ją we śnie. Może się uspokoić już trochę. To jest mój charakter, taka zawsze byłam. È vero, questo è molto sensibile. To mu wulkano Etna. Ta restauracja zrujnowała twoje życie w bardzo dużym stopniu. Bo się uparłaś, że ma być tak, jak ty chcesz. Ty cały czas jesteś na nie, wszyscy są do dupy, wszyscy nie są warci tego, co ty robisz. Ania, to jest kwestia tego, że ty musisz z sobą zrobić porządek. Oj, siemano, szybka terapia, Magda Gessler, terapeutka, filozof, kulinarny guru, wybitna osoba przede wszystkim, wierna klientka zakładów fryzjerskich. Czemu Magda Gessler, naczelny loczek, nie reklamuje żadnej lokówki? Strasznie trudno się pracuje z osobą tak upartą, jaką jest Ania. Ona kompletnie nie rozumie, gdzie jest, dla kogo ma gotować i dlaczego robi tę restaurację. W dalszym ciągu nie rozumie, a mamy trzeci dzień. Magda, wiesz co, muszę przeczytać twoją biografię. Masz jakąś książkę? Muszę przeczytać. Recenzję tu postawię zaraz. Dziś czeka mnie prawdziwa lekcja kuchni włoskiej dla Ani i Piero. To jest moja interpretacja kuchni południowej. Nie będzie dosłowna ani ortodoksyjna. Ma być pyszna i smakować mieszkańcom. Papryką pachnie, farbą pachnie. To czuć nadchodzące zmiany, a już wkrótce w Rzeszowie zapachnie prawdziwym morzem. Ma pan teraz, chce zobaczyć farsz? Tu jest pomidor? Jest sos pomidorowy. To nie ma go. Musi być gęściej, żeby Polacy to zjedli. Sorry, taki mamy klimat. Dlatego koniecznie trzeba zrobić jeszcze naradę bojową. Przy odrobinie kompromisu w kuchni na salach Bari królować będzie niepodzielnie. Ale już tak nawet te małe zmiany już robią proficik, nie? Taki, jeżeli chodzi o wystrój. Dzień dobry, zapraszamy do skosztowania naszej nowej odsłony. Kuchnia włoska. To są pierożki? Panzerotti. Jesteśmy po kuchennych rewolucjach. Jakie kuraszki ty! Jakie pierożki!
Jak pani smakuje? Super, świetne, bardzo dobre. Bardzo się cieszymy. Zapraszamy do odwiedzania restauracji. Bardzo fajne, na pewno zaglądniemy. Piechota. Jest zmieniony wystrój, jest przyjemny. Z tyłu, tak? Tak, restauracja u Bares. Ci ludzie muszą być ustawieni. Oni muszą być ustawieni, bo potem przychodzą ci sami ludzie tam, żeby to się wszystko kleiło. To jest na 1,000,000% ustawione. Chcecie mi powiedzieć, że do obcych ludzi podbijacie z jedzeniem, dajecie mu żarcie, mówią, dobre, okej. Mówicie, kiedy będzie kolacja i oni na nią przychodzą, nie mają innych planów, pasuje im akurat. Dawny, mało efektowny osiedlowy bar zmienił się nie do poznania. Że właścicielem jest Włoch, trudno było uwierzyć. Teraz błękit i biel udanie przywodzą klimat południa. Dawna czerwona ściana jest teraz wizytówką lokalu. Przeniesie gości na południe Włoch, do Bari. Na pustych dotąd stołach pojawiły się proste obrusy, Ładnie, chociaż te krzesła też tak wywalił, są ohydne. Teraz naprawdę jesteśmy w Bari, gdzie jest morze. Mi sento a casa. oby podobnie czuli się goście. Wystrój jest bardzo ładny, jest inaczej na pewno niż było wcześniej. Nabrało to kolorów takich właśnie włoskich. Tapeta, morze, klimat Italii. Zaszumiało trochę. Piero vai a portare tu, che tu sei italiano. Va! Słusznie. Gospodarz Włoch powinien być wizytówką lokalu. Panzerotto pełen dobrego mięsa, sycący. Rewelacja. Mięso wołowe, duszone, winie, czuć, przepyszne. Origano, olio. Ciccio, czyli pizza biała, zostanie podana z zupą. Tylko ja nie wiem, czy to widzieliście, jak ona tak ręką tą oliwę. O! Jak większość Polaków też lubię zupy, także dla mnie ta zupka była fantastyczna. Czuwa się smak dyni w połączeniu z tą ostrością papryki. Ale zioła ma fryza jebisty, człowieku, ale fryzura dobra. Właśnie Ania tak nadrabiała. Jak widzicie, ma chorą rękę, więc dzisiaj naprawdę duże brawa dla Ani. Ja mam nadzieję, że zrozumiała, że Bari jest cudowne dla Bari, a my jesteśmy w Rzeszowie. Trzeba zmienić to. I że trzeba iść na pewne kompromisy. Mamy teraz takie menu, że może zachwycić i Włocha, i Polaka. Czyli mamy kuchnię, teraz nie możemy już naprawdę zejść w dół, tylko podwyższyć się. Pani Magda zmieniła nie tylko na wystrój, na przepiękny, wprowadziła klimaty włoskie, naprawdę typowo włoskie. Jest teraz przyjaźnie, ciepło, miło. Widać, że ten się lubi wczuć, nie? Nie wiem czemu, ale mi się nagle przypomniał zapach pizzy. No jak ja muszę zjeść pizzę. Oczywiście polską z kebabem. Uff, ale rewolucja. Bardzo ciężka, trudny charakter Ani, uparta, ale zdolna. Co z tego będzie? Bardzo dużo zależy od tego, czy zrozumiała, dlaczego dzisiaj jest pełno, dlaczego dzisiaj ludzie są zadowoleni. Może będzie mogła rozkochać w sobie cały Rzeszów. Ja dalej nie wiem, co tu się wydarzy, ale jestem w szoku, że jej się udało w ogóle. To było takie ciężko bardzo, ale jednak się udało, nie? Bo ostatnio odcinek, jak oglądaliśmy, to było ciężko i się wykoleiło. A tutaj, kurczę, zaskoczonko, że się udała taka kolacyjka. No ładnie tam nawet jest, tyle ile można było zrobić w przeciągu 2 dni. Fajnie. Rzeszów, kuchnia z Bari. Ania prowadzi kuchnię z tego regionu Włoch. Starała się być bardzo ortodoksyjna. Mam nadzieję, że w tej chwili zrozumiała, gdzie jest, co gotuje i dla kogo. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Uff, dziwna ta wystawka. Witam serdecznie. Mogłabym tak poprzewracać? Sztuczne, sztuczne, sztuczne. Co to ma być za gust? A to ma być prawdziwe jedzenie, tak? Co chcesz mi zaproponować ty? Caponate, zuppe z Bari, orecchiette z baranino jagnięciną, capricciosa pizza i Dużo. panzerotti z baranino. Dobra. Proszę bardzo. To jest Caponata. Jezu, co ona taka blada? Potworna ilość octu. W ogóle nie czuć bakłażanów. Nie ma pomidora. Zupa Bari.
Jezu, jak to wszystko wygląda gorzej niż to, co widzieliśmy przed chwilą, nie? Wszystko gorzej. Nie przypomina mojej. Ostra, pachnie potem, a nie pachnie pieczonym bakłażanem. Pachnie potem. Widać kiełbasę jagnięcą, ale tego sosu jagnięcego z pecorino ja w ogóle nie widzę. Ale zobaczymy, może smakuje dobrze. Według Włochów makaron nigdy nie jest za twardy. Według Polaków makaron to nie jest za twardy. Ale to akurat byłem w szoku ostatnio, jak byłem we Włoszech na kilka dni, że tam zawsze makaron jest taki twardawy, że on nie może być po prostu miękki. Jest niewypieczone ciasto, jest surowy w środku. Karczochy są złej jakości. Wszystko dobre. Dla mnie. O, nauczył się polskiego w międzyczasie. Poproszę Ania. To nie są zupełnie moje smaki. To są jest pani moja kaponata? przepisy. Nie, absolutnie nie. Ale ma tyle octu, pizza i jest kompletna guma. Powiem pani, że to nie jest żadna guma. Pizza Nie jest guma? włoska jest robiona w ten sposób. Nie, nieprawda. Tak jest, raczej tak. Dobra jest. No, słuchajcie, nie będziemy dyskutować na temat tego, że ja uważam, że tu pizza jak przyszła była lepsza niż dzisiaj. Pani Magda, jeśli chodzi o pizzę włoską, za bardzo to ona nie wie, co to jest. Ja pierdolę. Kobieto, weź ty się, rozpędź na przebudzenie, wyściany. Zero progresu, zero przemiany bohatera. W tym było tak, że było mięso jeszcze baranie. Baraninę, tak. Ale tego nie ma dzisiaj. A to ma bardzo dziwny smak. Brakuje ziemniaka, nie ma śmietany. Śmietany dodałam. Ona po to wzięła właśnie tyle potraw, żeby cię wyjaśnić, babo, że nie tylko robicie beznadziejną pizzę, tylko beznadziejne wszystko. W życiu nie była taka blada. Nawet to nie jest kaponata włoska, jeśli o tym już mówimy. Trzeba się jednak jakoś rozumieć, żeby się nauczyć. Oczywiście. I wierzyć w to, że ten, kto cię uczy, coś wie. Życzę wam jak najlepiej, ale to nie jest moja kuchnia, która mnie by smakowała, na którą ja bym przychodził. Jeszcze bardziej mnie to ładuje, że jestem pewna tego, że będziemy szli do przodu, jeszcze bardziej. Bo jest dużo ludzi, którzy są zadowoleni z naszej kuchni, bo to jest kuchnia nasza regionalna. Czyli my idziemy do przodu. O, okej. Widzę, że nawet ci montażysta dodał miłą muzyczkę, żeby ci smutno nie było. Restauracja u Bares jest kuchnią u Ani. Nie jest na pewno to moja kuchnia. Może to komuś smakować. Ja się pod tym nie podpisuję. Dla mnie ona jest bardzo dziwna. Nazwanie, że kuchnia jest dziwna, jest jeszcze gorsze niż powiedzenie, że ktoś jest sympatyczny, nie? Jak myślicie, czy Ania jak tak bardzo chciała po swojemu, to czy jej restauracja jest otwarta? Otóż no nie. Emisja była w 2015 roku i wynik rewolucji nieudana i knajpa się zamknęła krótko po. No dobra, kochani, to na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zawsze się staramy, żeby te odcinki Ciumklejeczki Kuchennych Rewolucji były jak najfajniejsze. Dawid tutaj się poci przymontażowo, ale również przeglądamy te wszystkie odcinki Kuchennych Rewolucji, żeby znajdować te najgorsze specjalnie dla was. Więc naprawdę, no zapraszam serdecznie do dania jednak tego lajka. No daj, no weź. No dobra. Widzimy się już bardzo niedługo na tym regularnym kanale na Ruciach. Oczywiście, jeżeli YouTube pozwoli, bo ja tutaj filmy nagrywam 3 razy w tygodniu, ale wiecie, czasami YouTube nie pozwala wrzucić czy cokolwiek. Pa. Do zobaczenia.